Jest! Coś pięknego, nawet instrukcja obsługi już tutaj jest. Pan Mateo z miejscowości Busto Garolfo przysłał do Polski ten odkurzacz. Ale sam ten wąż mógłby być równie dobrze od polskiego Zelmera. Natomiast to jest wszystko plastik. Tak mi się wydaje. To chyba jest plastik. Ostrożnie. O, on się tutaj troszkę przykleił. Nawet taki dosyć czysty jest ten worek w środku. Odkręcam w takim razie te śrubki znajdujące się z boku. W środku mamy już silnik. Bardzo, bardzo prosta konstrukcja. Tutaj jest taka metalowa klamra. Tu jest jakiś numer 7/72. Jak najbardziej może to być data produkcji tego odkurzacza. Lipiec 72 roku. I teraz możemy wysunąć tutaj blokadę szczotek i wyjąć szczotki. O, zobaczcie jaka ładna szczotka. O, teraz jest połączone. Wyłączam. O, obracam wirnikiem. W każdej pozycji mamy połączenie na szczotkach. Silnik bardzo fajnie zaczyna się obracać, nawet jak na tak niskie napięcie 24 V. Naprawdę szybciutko. No i mamy silnik praktycznie zamocowany ponownie w obudowie. Garanzia all'aspirapolvere turbojet è garantito per 12 mesi della data di vendita. Cześć! Dzisiaj chciałbym Was zaprosić na odcinek, który zaczyna się w sposób bardzo nietypowy, bo muszę przyznać, że nie jestem dokładnie pewien, co właściwie będziemy dzisiaj oglądać. To znaczy, wiem oczywiście, że w paczce, którą mam tutaj na stole, powinien znajdować się stary odkurzacz produkcji włoskiej. Paczka została przysłana z Włoch, z miejscowości Busto Garolfo. Zresztą poszukam sobie troszkę informacji o tej miejscowości, bo nie wiem nawet, w której części Włoch ona się znajduje. I właśnie w tej paczce, jeżeli wszystko poszło zgodnie z planem, powinien znajdować się zabytkowy włoski odkurzacz. Bardzo dziękuję Jackowi za udostępnienie tej paczki i tego odkurzacza do prezentacji na kanale. Obiecuję, że obejrzymy ten odkurzacz, spróbujemy zobaczyć, jak jest zbudowany, no i spróbujemy też poszukać troszkę o jego historii. Sprawdzimy też naturalnie, czy ten odkurzacz w ogóle jest w takim stanie, że będzie się nadawał do działania, a jeżeli tak, to go wypróbujemy, a jeżeli nie, to spróbujemy go ewentualnie naprawić. Także przyznaję, że bardzo mnie to ciekawi, dlatego nie chcę przedłużać tego wstępu. Bierzemy się za rozpakowanie tej paczki. Wydaje mi się, że urządzeń produkcji włoskiej chyba jeszcze tutaj na kanale nie oglądaliśmy. Francuskie tak, ale włoskich chyba jeszcze nie. Dobra, gdzie tu jest góra tej paczki? I jak ją najlepiej otworzyć? Chyba tutaj. Ostrożnie, żeby nie uszkodzić znajdującego się wewnątrz odkurzacza. Aha, to jest jeszcze... Dobra, jeszcze musimy tu coś pokombinować. No tak jak powiedziałem, paczka jest bardzo solidnie zapakowana. Ok, teraz już chyba będę mógł dostać się do środka. No zobaczcie, ten odkurzacz jest w ogóle w takiej fajnej, zielonej, starej walizeczce. No to już mi to wygląda gdzieś na lata 50, może 60. W Austrii tych odkurzaczy, które oglądaliśmy do tej pory, sporo było właśnie w takich walizeczkach. Także niemieckie odkurzacze też były często sprzedawane łącznie z takimi walizeczkami. Dobra, spróbuję tę walizeczkę teraz z tego pudła wyjąć. Jest! Coś pięknego, nawet instrukcja obsługi już tutaj jest. Poczekajcie, ale sprawdźmy najpierw, czy nic tutaj w tym kartonie nie zostało. Zresztą karton będzie nam jeszcze potrzebny, bo walizeczka potem do niego wróci. To jest chyba tylko folia bąbelkowa, która była zabezpieczeniem. No i mamy tutaj też włoskie gazety. Ja nie będę ich wyrzucał. Niech one tutaj w tym kartonie zostaną. Dobra, to jest chyba wszystko w kartonie. Więcej nic nie ma. Odstawiam go.
A my rzućmy okiem teraz na tę walizeczkę. Tutaj jest na zewnątrz chyba instrukcja obsługi albo jakiś kwitek sprzedaży. Mam wrażenie, że odkurzacz marki Queen Lux Turbojet. No to już zapowiada się całkiem ciekawie. Tak, to jest taka skrócona instrukcja obsługi razem z gwarancją. Zaraz to sobie też wszystko obejrzymy. Bardzo ładnie zachowana. A ja jeszcze ostrożnie, żeby nie podrapać walizeczki, przetnę tutaj tę folię. Oj, tutaj zobaczcie, niestety tutaj ta walizka jest mocno zgnieciona. Pytanie, czy powstało to w transporcie, czy już wcześniej gdzieś podczas jakiegoś przechowywania tego odkurzacza. No niestety ten róg walizki faktycznie jest dość mocno tutaj wgnieciony. Zobaczymy, może troszkę uda się to od środka jakoś wypchnąć. Nie jest to duże uszkodzenie. Walizka była w dość sztywnym kartonie, więc trochę przypuszczam, że mogło to powstać kiedyś po prostu, jak na przykład ta walizeczka upadła z jakiejś półki, z jakiegoś regału. Tutaj też to zabezpieczenie na boku jest odrobinę pęknięte. Te zabezpieczenia nie są metalowe, tak jak na przykład w skrzyneczkach od niemieckich czy austriackich odkurzaczy, czy od Electroluxów, tylko są plastikowe. No i tutaj mamy jeszcze kluczyki do tej walizeczki. Bardzo, bardzo jestem ciekawy. Otwórzmy tę walizkę, tylko zrobię troszeczkę zbliżenie. O, zostawię tutaj także tę etykietkę, która była na folii, żeby mieć do dokumentacji nazwisko poprzedniego właściciela. Pan Mateo z miejscowości Busto Garolfo przysłał do Polski ten odkurzacz. Zrobiłem tutaj na stole troszkę więcej miejsca. Tutaj mamy tę instrukcję obsługi, też ją sobie zaraz zobaczymy. No i zobaczmy. A, jest jeszcze w środku bardzo ładnie gazetami zabezpieczony cały ten odkurzacz. No trzeba przyznać, że jest po mistrzowsku spakowany. Te gazety też odłożę, bo one są ciekawe. Czyli tak, mamy tutaj przewód zasilający, bardzo nietypowy. Też sobie to obejrzymy, może tu go położę. Mamy wąż, prawdę mówiąc, bardzo, bardzo przypominający węże od polskich odkurzaczy Zelmer z lat 70., aczkolwiek ta końcówka jest fajna, śmieszna, taka bardzo długa, ale sam ten wąż mógłby być równie dobrze od polskiego Zelmera. Dosyć podobny jest. No i jeszcze więcej gazet. Aha, tu mamy jedną ssawkę. No to wygląda raczej gdzieś, te ssawki wyglądają, powiedziałbym, już gdzieś na lata 70. właśnie, może koniec 60. Sporo różnych gazet. Przyznaję, że poprzedni właściciel tego odkurzacza bardzo się przyłożył do jego porządnego zabezpieczenia. Tutaj jeszcze taka nasadka na ssawkę. Tutaj jeszcze taka ssawka z włosiem. Tutaj ssawka szczelinowa. Tutaj dwie rury. Praktycznie też. One chyba są troszeczkę cieńsze od polskich, ale właściwie równie dobrze mogłoby być to akcesoria do jednego z polskich Zelmerów. Bardzo podobne. Tutaj taka nieduża ssawka. No i mamy tutaj sam odkurzacz, bardzo ładnie też zabezpieczony folią bąbelkową. Tutaj jeszcze gazeta. Nie ma więcej nic w tej walizeczce. Tutaj jeszcze są takie uchwyty pewnie na akcesoria. Nie wiem, może wąż można było tutaj przyczepić, może te rury. Leciutka walizeczka. Ale fajnie, że się zachowała. Patrzę, czy jeszcze na tej walizeczce jakieś napisy są, ale nie widzę. Dobra, walizeczkę odstawiam. No i co? Odłożę może też te akcesoria, może włożę je w ogóle do tej walizeczki na razie z powrotem. Akcesoria już sobie szybko obejrzeliśmy. Przewód tutaj zostawię, bo on będzie nam potrzebny. Wygląda na to, że jest w całkiem dobrym stanie. Skamę 250 V, 2,5 łamane na 10 amperów. Stare włoskie wtyczki miały troszeczkę większy rozstaw tych kołków, natomiast ta wygląda na taką jak polskie wtyczki. Momencik, porównajmy sobie. Tak, ten rozstaw jest dokładnie taki sam. Oglądaliśmy przy jednym ze starych termowentylatorów, chyba z lat 50., który przysłany został też z Włoch. To był niemiecki termowentylator Ismet, ale tam była właśnie stara włoska wtyczka z takim co najmniej o pół centymetra szerszym rozstawem tych kołków.
Dobra, rozpakowuję ten odkurzacz, tylko bardzo ostrożnie, żeby go nie podrapać. Coś tu jeszcze chyba też jest. Aha, nie, to są tylko gazety. Też zostaną. Bardzo leciutki jest ten odkurzacz. Ja myślałem, jak go zobaczyłem tutaj na tym rysunku, na instrukcji obsługi, że on będzie w metalowej obudowie. Natomiast to jest wszystko plastik. Tak mi się wydaje. To chyba jest plastik. To na pewno te boczne pokrywy. Queen Lux 600 W, 220 V. Tutaj mamy wyłącznik. Może ja zrobię zbliżenie, żebyście cały ten odkurzacz mogli lepiej widzieć. O, teraz w zbliżeniu chyba wygląda to dużo fajniej. Z boku duży napis Turbojet. Od spodu mamy 4 kółeczka. Tutaj też Turbojet, z boku naklejka. Tutaj ta wspomniana już naklejka Queen Lux 600 W, 220 V. Ona niestety... Aha, w ogóle ona jest naklejona tak jakby na takim wycięciu na gniazdko. Mam wrażenie, że te pokrywy są z obydwu stron dokładnie... Nie, no nie mogą być takie same, bo na tej nie ma takich zaczepów. Ale na tej pokrywie mam wrażenie, że również znajduje się taki otwór na gniazdko. I on został po prostu tą naklejką zaklejony. Wlot powietrza tak, bo tutaj na pewno znajduje się worek na kurz. Tutaj mamy wylot powietrza, czyli odkurzacz też można było używać w roli dmuchawej, podłączać wąż też tutaj na wylocie powietrza. No i plastikowa rączka na górze. Tak sobie myślę, że jest to pewnie jakaś nowsza wersja tych włoskich odkurzaczy Queen Lux, które kiedyś były pewnie robione w metalowych obudowach, a ten, no być może nawet faktycznie pochodzi, już trochę mnie kształt tego odkurzacza zmylił. Obstawiałem, że to będą gdzieś lata 50. A teraz tak sobie myślę, patrząc na ten plastikowy odkurzacz, na te plastikowe akcesoria, myślę sobie, że to jednak gdzieś jest może przełom lat 60., 70. Nie mam kompletnie pojęcia w tej chwili o tych włoskich odkurzaczach. Postaram się gdzieś poszukać informacji o takim modelu. Patrzę, czy tutaj gdzieś daty nie ma na tej instrukcji obsługi, ale niestety nic takiego nie widzę. Nie ma też żadnej daty sprzedaży tego odkurzacza. Dobra, instrukcję może za chwilkę obejrzymy. Na przewód jeszcze sobie raz rzucimy okiem. Tutaj jeszcze w zbliżeniu pokażę Wam jeszcze raz tę nietypową włoską wtyczkę z 3 takimi stykami. Ta z tej strony jest już pasująca do współczesnych gniazdek. Odkładam na razie ten przewód, odłożę na bok, żeby się nie pogięła tą instrukcją obsługi. No i tutaj jeszcze wyłącznik mamy na górze obudowy tego odkurzacza. A ja bym zajrzał do worka na kurz. Ostrożnie. O, mi się tutaj troszkę przykleił. Nawet taki dosyć czysty jest ten worek w środku. Z takiego prezentu. Troszkę zakurzony, ale nawet nie bardzo. Tam troszkę się kurzu uzbierało. No i tutaj widać całą tę obudowę silnika, czy właściwie układu ssącego. Silnik postaramy się też wyjąć i go dokładniej obejrzeć. No a tutaj są te klamerki, tak minimalnie, troszeczkę już te śrubki trzymające klamerki zardzewiały, ale nie jest źle. Mam wrażenie, że trzeba bardzo uważać z tą obudową odkurzacza, bo to jest jednak plastik i mam wrażenie, że taki dosyć cienki. Gdyby to gdzieś upadło, to mogłoby to chyba łatwo popękać. Myślę, że postawię zaraz ten odkurzacz pionowo i po prostu odkręcimy tutaj tę obudowę silnika. Tutaj są tak naprawdę tylko 2 śruby. Tutaj i tutaj będziemy mogli wyjąć tę pokrywę i chyba tutaj są jeszcze jakieś 2 śruby, które pewnie trzymają jakieś mocowanie silnika. Zaraz spróbujemy ten silnik stąd też z ciekawości wyjąć. Może od razu rzućmy okiem na tę wtyczkę i na to gniazdo wtykowe. Wtyczka jest właściwie dokładnie taka sama jak nasze płaskie wtyczki typu C, czyli 2 bolce w odległości 18,6 mm od siebie i ona jest kompatybilna też z naszymi, w cudzysłowie, naszymi gniazdkami. Natomiast ciekawe jest tutaj to gniazdko wtykowe. Ono jest takie typowe włoskie gniazdko typu L, czyli ma tutaj styki na 2, tak jak w tym przypadku 2 te bolce. A na środku ma jeszcze styk na bolec od przewodu ochronnego, gdyby był to przewód
trzyżyłowy. Gdyby to była taka typowa włoska wtyczka typu L do przewodów trzyżyłowych, to miałaby tu na środku jeszcze dodatkowy bolec właśnie do przewodu ochronnego. Natomiast to jest prawdopodobnie po prostu dwużyłowy przewód, do którego podłączono takie gniazdko wtykowe typu L, nadające się również do przewodów trzyżyłowych, ale prawdopodobnie ten środkowy przewód, ten środkowy styk jest w ogóle niepodłączony. Zaraz możemy to szybciutko zobaczyć, bo przyznaję, że też mnie to bardzo ciekawi. No i teraz powinienem być w stanie wysunąć tutaj ten środek. Tak, on wychodzi. O, zobaczcie, mamy po prostu dwa przewody. Teraz to chyba widać, dwa przewody podłączone tutaj do tych styków. Natomiast ten środkowy jest w ogóle niepodłączony. Gdyby był to przewód trzyżyłowy, to ten przewód ochronny, czy tę żyłę ochronną podłączalibyśmy do tego środkowego styku. No to fajnie, to już wiemy przynajmniej, jak to jest zbudowane. Nawiasem mówiąc, czytałem, że we Włoszech występują te wtyczki typu L z 3 bolcami. Występują też w dwóch wersjach. 10 amperów, zresztą tak jak tutaj jest napisane, i 16 amperów i 10 amperowa ma te bolce o średnicy 4 mm. Pasują też do naszych gniazdek typu C, natomiast 16 amperowa ma te bolce o średnicy 5 mm. O, bardzo fajnie. Mamy to ponownie zmontowane, a przy okazji ja sobie mogłem też pierwszy raz obejrzeć takie włoskie gniazdko wtykowe typu L. Odkurzacz mam już tutaj postawiony pionowo, tak jak mówiłem, będę chciał teraz zdjąć pokrywę silnika. Tak sobie myślę, że trochę dziwne, że nie ma tutaj jakiejś solidnej tabliczki znamionowej. Właściwie ta naklejka z napisem Queen Lux z mocą silnika 600 W i z napięciem znamionowym 220 V, to jest wszystko. Nie ma tu żadnej zgodności z normami, nie ma tu żadnych danych producenta. No, zobaczymy, spróbujemy się więcej o tym odkurzaczu dowiedzieć. Odkręcam w takim razie, tutaj muszę mieć śrubokręt krzyżakowy. Odkręcam w takim razie te śrubki znajdujące się z boku. Jedna śrubeczka odkręcona. Druga śrubka odkręcona. No i co? Spróbujmy teraz zdjąć tę pokrywę, tylko no tu muszą być gdzieś przewody idące do tego gniazdka. Aha, przepraszam, tu jest jeszcze jedna śrubka. Nie zauważyłem. Czyli 3 śrubki. Zdejmujemy pokrywę ostrożnie. Tak, są tutaj przewody. No zobaczcie, w środku mamy już silnik. Bardzo, bardzo prosta konstrukcja. Tutaj jest taka metalowa klamra przykręcona tymi 2 śrubkami do boków korpusu odkurzacza. Tutaj mamy wyłącznik, w środku cały silnik tego odkurzacza. No dobrze, to w takim razie odkręćmy też te śrubki z boku, żeby wyjąć silnik. W końcu po to rozmontowujemy ten odkurzacz, żeby poznać jego konstrukcję. O, tutaj nakrętkę w środku mogę w ogóle przytrzymać palcami. Jeszcze z drugiej strony. Bardzo łatwo się to wszystko demontuje. Mam wrażenie, że te odkurzacze były raczej takimi modelami budżetowymi, sądząc po tej dużej ilości plastiku i takiej bardzo, bardzo prostej konstrukcji, ale z drugiej strony mają na pewno tę zaletę, że bardzo łatwo i szybko się je rozmontowuje. No i co? Ciekawe, czy będę teraz w stanie wyjąć już ten silnik? Czy coś go tu jeszcze trzyma? Chyba nie. O! Raczej nie widzę, żeby ten silnik jeszcze był przez coś tutaj trzymany. O! On jest tam tak dosyć mocno w takiej dużej gumowej uszczelce wciśnięty. Trzeba go po prostu stąd wyciągnąć. O, chwilkę to trwało, ale już udało mi się ten silnik tutaj ze środka wyjąć. Położę go tak na stole, żeby był ładnie widoczny.
Mamy już tutaj wyjęty silnik, tak to wygląda. Tutaj napięcie znamionowe 220 V. Tu jest jakiś numer 7 łamane na 72. Jak najbardziej może to być data produkcji tego odkurzacza, lipiec 72 roku. Szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę te wszystkie plastikowe elementy, to prawdopodobnie faktycznie pochodzi ten odkurzacz z początku lat 70. Tak jak powiedziałem na początku, jak zobaczyłem ten jego rysunek na instrukcji obsługi, troszkę mnie to zmyliło, myślałem, że on będzie jednak sporo starszy. No ale też jest to ciekawe urządzenie. Mam wrażenie, że tutaj cała ta obudowa ze szczotkotrzymaczami jest wykonana, nie wiem, z bakelitu albo raczej z jakiejś masy plastycznej. To jest jakiś plastik, co też potwierdza, że jest to raczej jakiś budżetowy odkurzacz. Tutaj też ta obudowa łożyska jest chyba z takiego grubego, twardego plastiku, tak mi się przynajmniej wydaje. Troszkę mam wrażenie, że niewygodnie jest tutaj dostać się do szczotek i do szczotkotrzymaczy, no bo nie ma tak jak u nas, że jestem w stanie tutaj natychmiast te szczotki, nie wiem, po odgięciu jakiejś blaszki wyjąć. Wydaje mi się, że trzeba odkręcić tę klamrę z góry, wysunąć tutaj prawdopodobnie taką blokadę i dopiero wtedy jakoś się tutaj do szczotek dostaniemy. Ciekawi mnie jak, więc zaraz spróbuję to zrobić. Natomiast nie widzę tutaj nigdzie żadnych oznaczeń producenta na tym silniku. Nie wiem, prawdopodobnie ta firma produkująca odkurzacze montowała tutaj własnej produkcji silniki, no nie wiem. Może jeszcze po wyczyszczeniu coś tutaj zobaczymy. Ciekawi mnie też, czy ten silnik w ogóle działa. Nie wiem, czy w ogłoszeniu było napisane, że ten odkurzacz jest sprawny, czy nie. Ale najpierw zobaczmy może, w jaki sposób dostać się tutaj do szczotek, bo to jest w sumie dosyć ciekawe. Odkręcę te śrubki, które trzymają tę klamrę i myślę, że wtedy w jakiś sposób nam się to uda. No na pewno są tutaj te końcówki przypięte do szczotek, ale ciekawi mnie jak, no zobaczmy, jak tutaj wyjąć szczotkę. W ten sposób jej nie wyjmę. Tu prawdopodobnie coś... Aha, tak, trzeba tę blokadę do góry wysunąć. Dobra. Ok, już mam klucze, to jest chyba 8. Zobaczmy. O, tak, ruszyło. Jedna śrubka. No, wyłaś. Druga śrubka, ta klamra. Tak. I teraz możemy wysunąć tutaj blokadę szczotek i wyjąć szczotki. O, zobaczcie jaka ładna szczotka. Bardzo duża szczotka. Zobaczmy, czy ta druga też jest taka sama. Aha, muszę tak odłączyć przewód, wysunąć blokadę. Tak, i mogę wyjąć szczotkę. Tak, też piękna, duża szczotka. Wkładam ją z powrotem, a my zaraz zmierzymy rozmiary tej. No dobra, czyli powiedzmy, że nie jest to chyba aż tak bardzo uciążliwe, jak myślałem, cała ta wymiana szczotek. Tutaj tę blokadkę zakładam tak. Moment, jest to kwestia przyzwyczajenia. O, teraz weszło. Dobra, zakładam tę blokadę. Zaraz to z drugiej strony będzie lepiej widać. Dobra, mogę tu podłączyć ponownie ten przewód. Przyniosę sobie suwmiarkę, zobaczymy jakie to są szczotki. No i zobaczmy. W szerszym miejscu 8,98, 9 mm, tak, 9 mm na 6 mm. 9 na 6 to będzie. Tutaj 5,95, 9 na 6 i one są naprawdę długie. No dobrze, to ja tę szczotkę wkładam tutaj z powrotem. One są dokładnie naprzeciwko siebie umieszczone w naszych silnikach. Od naszych Zelmerów te szczotki są tak troszeczkę pod kątem przesunięte, natomiast te są dokładnie naprzeciwko siebie. Wkładam szczotkę w ten sposób
Tutaj mogę podłączyć już nawet chyba od razu ten przewód. Teraz tylko muszę ją tam... A nie, może jeszcze nie, przepraszam, chyba za wcześnie to podłączyłem, bo nie wiem, czy teraz to zablokuje. No może tak. To jest już włożone, wkładam tu tę blokadę. Ok, dobra. Tak, przewody są podpięte. No dobra, to było wszystko. Szczotki sprawdziliśmy. Szczotki są w bardzo dobrym stanie. Wirnik tutaj się nawet ładnie obraca. Możemy trochę ewentualnie ten komutator wyczyścić drobnym papierem ściernym, bo on jest taki dosyć ciemny. Nie mam w tej chwili pojęcia, jakie łożyska tutaj są. No, nie będę w tej chwili całego tego silnika rozmontowywał. Gdyby się okazało, że on bardzo, bardzo źle chodzi, bardzo głośno, to może wtedy się tym zajmiemy. Na razie to bym chętnie przyniósł inny odkurzacz i bym to odkurzył, bo to jest jednak dosyć mocno wszystko wybrudzone kurzem. Mam już odkurzacz, nie brałem żadnego zabytkowego Zelmera, tylko po prostu mój warsztatowy odkurzacz. No i troszkę to wyczyśćmy. Jeszcze tutaj troszeczkę przetrę, zwłaszcza wewnątrz, obudowę tego odkurzacza. Z zewnątrz będziemy go jeszcze czyścić. Tutaj ewentualnie w tych miejscach, gdzie te pokrywy na niego nachodzą. No i przede wszystkim wewnątrz. Ale już trzeba przyznać, że jest to już sporo czystsze. Nie wiem, jak jest z jakością tego silnika, ale przyznam szczerze, że jeżeli patrzę tak na te plastikowe elementy, to jakichś wielkich różnic, jeśli chodzi o jakość w stosunku do polskich Zelmerów, z tego samego czasu nie widzę, a nawet powiedziałbym, że być może nasze Zelmery jednak były w porównaniu z tym akurat odkurzaczem troszeczkę solidniej zrobione. Nawiasem mówiąc, teraz chyba dosyć dobrze widać tutaj połączenia przewodów. Nie ma żadnej kostki przyłączeniowej. Tutaj mamy przewody idące od gniazdka. Jeden idzie do uzwojeń silnika, drugi idzie do wyłącznika i od wyłącznika ten przewód idzie tutaj do silnika. One są po prostu zwykłą taśmą izolacyjną tutaj połączone. Ja być może, szczerze mówiąc, nie będę tego rozwijał, ale być może na wierzch jeszcze nawinę współczesną taśmę, bo mam wrażenie, że ta już jest jakaś taka bardzo zużyta i stara. Ciekawe, czy ktoś kiedyś coś tu wymieniał, czy było to, pewnie fabrycznie było to w ten sposób połączone. Ok, zabezpieczyłem to jeszcze współczesną taśmą. Oczywiście można powiedzieć, że powinno to być solidnie jakimiś złączkami tutaj połączone, ale chciałem zostawić to dokładnie w takim stanie, jak było to, nie wiem, fabrycznie zrobione, czy tak jak kiedyś ktoś ten odkurzacz tutaj zrobił. Dobra, no to myślę sobie, że teraz możemy to zaraz montować, tylko może jeszcze zrobimy szybko test tego silnika. Sprawdzimy też działanie wyłącznika. Może od tego w ogóle zacznijmy. No dobrze, mam już miernik, zobaczmy, dotykam teraz tutaj do styków wyłącznika. Nic się nie dzieje. O, teraz jest połączone. Wyłączam. Rozłączone, czyli wyłącznik jest sprawny. Ok. Możemy też zobaczyć, czy tutaj, momencik, odłączę jeden z tych przewodów. O, wychodź. Możemy zobaczyć, czy mamy tutaj na szczotkach połączenie. Tak. A jak, momencik, a jak będę obracał wirnikiem. O, obracam wirnikiem, w każdej pozycji mamy połączenie na szczotkach. No, czyli wygląda na to, że wirnik też powinien być tutaj sprawny. Dobra, podłączam ponownie. Po takim szybkim sprawdzeniu wydaje się, że powinno to wszystko działać. Możemy ostrożnie zrobić test tego silnika, nawet jeszcze przed zamontowaniem go w odkurzaczu, tylko na obniżonym napięciu. Próbę tego silnika zrobimy przy użyciu mojego starego transformatora ochronnego 24V. Ten transformator jest teraz podłączony do zasilania, on już pracuje. Mam tutaj przewodem zasilającym podłączony odkurzacz.
No i teraz zobaczmy, co będzie, jak spróbuję ten odkurzacz włączyć. Silnik bardzo fajnie zaczyna się obracać, nawet jak na tak niskie napięcie 24 V, naprawdę szybciutko. Nawet szczerze mówiąc już czuć tutaj wylatujące powietrze. Wyłączam. Włączam. Nawet cichutko działa ten silnik, przynajmniej przy tak niskim napięciu. Bardzo się cieszę, że w ten bezpieczny sposób przy użyciu transformatora udało nam się ten silnik wypróbować i że wszystko tutaj działa. No to myślę teraz, że spróbujemy ten silnik zamontować ponownie w obudowie. No dobra, zobaczmy. Ja przyznaję, że troszeczkę tutaj natłuściłem zarówno tę budowę, jak i tę uszczelkę trzymającą silnik. Może w ten sposób będzie troszeczkę łatwiej. Zobaczmy. On naprawdę dużo łatwiej tak wchodzi, czyli nie jest to zły pomysł. Aha, jeszcze jedna rzecz. Zanim go tam głębiej włożę, muszę przecież przykręcić tutaj tę metalową klamrę, która go trzyma do boków korpusu odkurzacza. O! Zresztą bez tej klamry nie wiedziałbym, jak głęboko ten odkurzacz, ten silnik powinien tam wejść. Dobra, to się już mocno trzyma, no to wsuwamy go tam głębiej, nie ma problemu ze wsunięciem go, aż trafimy tutaj na te otwory, na śruby z boku. Z jednej strony już chyba widzę ten otwór, czyli co? Wkładam tutaj od razu śrubkę. Tak. Tutaj nakrętkę. No, z drugiej strony. O, też już jest tak, jak powinno być. Wkładam tutaj śrubkę. Myślałem, że będzie dużo więcej kłopotu z włożeniem tego silnika do środka, bo on tak dosyć ciężko wychodził, ale jak się to... tu jest płaski śrubokręt, taki wystarczy. Ale jak się to nasmarowało, natłuściło troszeczkę tę obudowę, to on naprawdę bez problemu dał się tam wsunąć. Dobra. I tutaj tak samo. No i mamy silnik praktycznie zamocowany ponownie w obudowie. Zaraz jeszcze tutaj tylko porządek z tymi przewodami zrobię, żeby one się tak nie plątały. One były tutaj jeszcze taśmą izolacyjną ze sobą połączone. Skoro mamy ten silnik solidnie zamocowany w obudowie, to zróbmy jeszcze raz jego test. Teraz podłączymy ten odkurzacz do regulatora napięcia na troszeczkę wyższym napięciu niż te 24 V, kiedy testowaliśmy ten silnik niezamocowany w obudowie. Mam tutaj na regulatorze obniżone napięcie, mam nasz przewód zasilający podłączony do regulatora, regulator do zasilania. Wziąłem sobie okulary ochronne, bo jednak coś tutaj z takiego silnika może wyskoczyć. No i włączę zasilanie. Nie pamiętam, czy ten odkurzacz teraz będzie włączony, czy wyłączony. Chyba wyłączony. Ale... Aha. Zobaczcie, tutaj... Nie jest to raczej wina mojego przewodu od regulatora. Najprawdopodobniej tutaj niestety nie kontaktuje dobrze ta wtyczka od odkurzacza. Moment, a spróbuję podłączyć to przez inną listwę zasilającą. Zobaczymy, czy ten problem się będzie powtarzał. No dobra, podłączyłem sobie tutaj do regulatora listwę zasilającą. Nie, nic się nie dzieje, czyli raczej
W takim razie już jakiś problem jest z tym moim gniazdkiem wtykowym przy moim regulatorze, bo tutaj w tym przypadku wszystko jest ok. Wyłączam nasz odkurzacz. Łożyska chodzą jeszcze całkiem dobrze, on nie jest bardzo głośny. Troszkę tutaj dosyć mocno, nie jakoś nadmiernie, ale jednak dosyć mocno te szczotki iskrzyły. Jeszcze na chwilkę go włączę. Ja co prawda miałem ten komutator jeszcze wyczyścić, nie zrobiłem tego, może teraz jeszcze to szybciutko zrobimy. Odłączę tylko tutaj wszystko od zasilania. O. Nawiasem mówiąc, to na co zwróciłem uwagę, to jest brak tutaj kondensatora przeciwzakłóceniowego, coś co było standardem w tych polskich odkurzaczach z tego czasu już na pewno. Z początku lat 70., czy nawet starszych, z końca lat 50., czy z lat 60. Tutaj nie ma kondensatora przeciwzakłóceniowego. Ciekawi mnie, czy on tutaj był i na przykład uległ uszkodzeniu i został usunięty i dlatego może tutaj są te takie trochę amatorsko wykonane połączenia taśmą izolacyjną. No nie wiem, trzeba by zobaczyć jakiś odkurzacz tego typu i zobaczyć, czy w ogóle kondensatory przeciwzakłóceniowe były w nich montowane. No dobrze, tutaj wszystko mam odłączone, odkurzacz jest odłączony od zasilania. Biorę sobie taki malutki, bardzo drobnoziarnisty papier ścierny i troszeczkę nim ten komutator przetrę. Nie jest to szczególnie profesjonalny sposób czyszczenia, ale powinno wystarczyć. Zresztą on się bardzo ładnie czyści, już jest praktycznie prawie błyszczący. Ok, no to jeszcze raz zróbmy próbę. Mam tutaj podłączony już odkurzacz ponownie do zasilania. Włączam. Jest ok, wydaje mi się, że nie jest to wcale jakieś nadmierne iskrzenie na tych szczotkach. Dobra, odłączam od zasilania. Myślę, że w takim razie tutaj mamy wszystko już zamocowane. Możemy teraz nakładać tę pokrywę silnika i możemy przykręcić tutaj znajdujące się z boku śrubki, które ją trzymają. Czy ona już tutaj ładnie weszła? Chyba tak. Tutaj przewody nie przeszkadzają. Nakładam, nakręcam jedną śrubkę. Druga śrubka. I tutaj jeszcze od spodu. Ups. Ok. Śrubki mamy przykręcone.
No to teraz odwracam odkurzacz. O, tu sobie jeszcze możemy zajrzeć do tej części, w której worek na kurz się znajduje. Tam widać ten cały układ ssący silnika. Teraz jest to w środku już odkurzone, wyczyszczone, czyściutki jest ten odkurzacz wewnątrz. Ten worek też, czyszcząc odkurzacz, troszkę wyczyściłem. Wkładam tutaj worek na kurz. Nawiasem mówiąc, jak ktoś narzeka na stare polskie Zelmery, że były rozpylaczami kurzu, no dokładnie taka sama konstrukcja. Nawet powiedziałbym, że troszkę cieńszy jest ten worek w takim włoskim odkurzaczu z początku lat 70. Dokładnie te same standardy, dokładnie taka sama konstrukcja. Tak jak powiedziałem, nawet chyba troszeczkę, nie wiem, może troszkę gorszej jakości wykonanie, ale nie jestem pewien. Zatrzaskuję te klamerki i mamy ten odkurzacz Turbojet Queen Lux z roku chyba 1972. Mamy ponownie zmontowany. Fajny odkurzacz w takim troszkę, powiedziałbym, archaicznym designie, o takim trochę archaicznym wyglądzie, jak na początek lat 70. No dobrze, to po tym montażu spróbujmy teraz jeszcze zrobić test tego odkurzacza w warunkach warsztatowych, a potem weźmiemy go oczywiście też do mnie do domu i spróbujemy nim faktycznie odrobinę poodkurzać. Tu mam troszeczkę obniżone napięcie. No trzeba przyznać, że odkurzacz tutaj naprawdę bardzo mocno zasysa powietrze i też ten wylot powietrza też jest bardzo mocny, także spokojnie można go jako dmuchawa używać. Zresztą później też taką próbę zrobimy. Zanim wypróbujemy ten odkurzacz, chciałbym jeszcze rzucić okiem na tę instrukcję obsługi. Ja ją też może zeskanuję i po pierwsze wyświetlę Wam tutaj z boku, jak będziemy ją oglądać, a po drugie też plik PDF, czy link do pliku PDF umieszczę w opisie tego nagrania. Queen Lux Turbojet per la Polizia della Casa do czyszczenia mieszkania czy domu. Grazie per avermi preferito. Dziękuję, że mnie wybraliście. Charakterystykę, czyli właściwości, konsumo, pobór mocy 380 W. Tutaj jest chyba 600 gdzieś na tej naklejce. Może to jest moc już wydawana, moc na wale silnika, to może być moc pobierana. Aspirazione 1040 mm colonne d'acqua, czyli słupa wody, leggero, waga 7 kg. No na pewno nie sam odkurzacz, może ze wszystkimi akcesoriami. Dimensioni, czyli wymiary 51 na 21 na 18 cm. Corredo to jest zestaw, valigia no to walizka, cordone di prolungamento, czyli przewód, właściwie przedłużacz, przewód przyłączeniowy 4-metrowy, tubo flessibile to jest ta wąż, to jest gięta rura, due tubi di prolungamento, czyli dwie sztywne rury, spazzola grande per paretti e pavimenti, to jest duża ssawka do ścian i podłóg, spazzola con piccola fila di settole per tapetti, szczotka z takimi małymi włoskami do dywanów, spazzola piccola con settole lunghe per mobili, cornici etc., czyli to jest ta mała ssawka z długim włosiem do jakichś mebli, do zagłębień i tak dalej. Spazzola piccola per stoffe to jest mała ssawka do tkanin. Prolungamento a spatola per insegnature angoli to jest ta ssawka szczelinowa do jakichś tam zagłębień i kątów. No i zobaczmy teraz istruzioni per il montaggio e l'uso. Instrukcja montażu i używania. Inserire una delle due spine del cavo nella presa del aspirapolvere e l'altra nella presa dell'impianto elettrico, czyli włączyć jedną wtyczkę do gniazdka w odkurzaczu i drugą wtyczkę przewodu do gniazdka sieci elektrycznej. Innestare il tubo di prolungamento flessibile parte corta diritta nell'apposito foro di innesto, czyli włożyć jedną końcówkę węża w odpowiedni otwór w odkurzaczu, czyli tutaj na wlocie powietrza. Il foro posteriore che serve all'uscita dell'aria potrà essere utilizzato innestando il tubo flessibile per soffiare negli angoli più remoti dove non si arriva a pulire, czyli ten drugi tylny otwór wylotu powietrza także może być używany po wetknięciu w niego węża do przedmuchiwania miejsc trudno dostępnych, które trudno jest w inny sposób wyczyścić.
Innestare uno o due tubi di prolungamento a seconda del bisogno e a questi applicare gli accessori di pulizia che necessitano. Włączyć jedną, czyli dołączyć do węża jedną lub dwie sztywne rury, zależnie od potrzeb, i do nich z nimi używać odpowiednich akcesoriów do czyszczenia. Per la pulizia di pavimenti e pareti si userà la spazzola grande. Do czyszczenia podłóg i ścian używa się ssawki dużej. Per tappeti è maggiormente indicata la spazzola con la piccola fila di setole. Do dywanów najlepiej używać szczotki czy ssawki z krótkim włosiem. Per mobili, cornici eccetera è adatta la spazzola a setole lunghe. Do jakichś zagłębień w meblach i tak dalej najlepiej nadaje się ta ssawka z włosiem, mała ssawka z włosiem. Le stoffe tendaggi verranno puliti con la spazzola piccola. Czyli tkaniny i zasłony czyści się małą ssawką. Il prolungamento a spatola è stato realizzato per facilitare la pulizia di insegnature e per gli angoli. No i ta ssawka szczelinowa służy do czyszczenia jakichś tam właśnie zagłębień i jakichś kątów trudno dostępnych. No i tutaj jest jeszcze z tej strony część instrukcji per la pulizia del sacco raccogli polvere che si deve fare di sovente, czyli do czyszczenia worka na kurz, co powinno się robić często. Basta premere all'esterno, czyli wystarczy pociągnąć na zewnątrz, i due ganci che trattengono la calota, te dwie klamry, które trzymają pokrywę. Liberata la calota, levarla et estrarre il sacco, czyli po zdjęciu pokrywy odłożyć ją i wyciągnąć worek. Appoggiare l'anello di questo in terra e scuotere il sacco tenendolo per l'apposito passante. Oprzeć przód worka o ziemię i wytrzepać go, trzymając tutaj za ucho. No, wtedy ten cały brud zostanie oczywiście na stole, czyli lepiej to robić już do śmietnika. L'aspirapolvere turbojet provvisto di rotelle può essere facilmente trascinato, czyli odkurzacz turbojet jest wyposażony w kółka i może być łatwo przeciągany. No i tutaj z tej strony jest jeszcze gwarancja, talloncino di garanzia, czyli kwitek gwarancyjny, turbojet Queen Lux 12 mesi, 12 miesięcy, timbro rivenditore, pieczątka sprzedawcy, data di vendita, data sprzedaży niestety nie ma tutaj pieczątki. Z drugiej strony jest adnotacja, garanzia, gwarancja, l'aspirapolvere turbojet è garantito per 12 mesi della data di vendita. Odkurzacz turbojet jest objęty gwarancją przez 12 miesięcy od daty sprzedaży. La garanzia si intende come riparazione o sostituzione di quelle parti che si rendessero inservibili per difetti di materiale e funzionamento. Czyli gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę tych części, które stały się bezużyteczne z powodu defektów materiału lub działania, non per incuria dell'utente secondo le norme dell'Associazione Elettrotecnica Italiana, a nie z powodu winy użytkownika zgodnie z normami tam Stowarzyszenia Elektrotechników Włoskich. Per qualsiasi riparazione le parti difettose devono essere inviate in Portofranco alle nostre officine di Milano. W celu wszelkich napraw wadliwe części powinno się wysłać za opłatą pocztową do naszego biura czy do naszej siedziby w Mediolanie. Il presente tagliando deve seguire l'aspirapolvere, czyli ten kwitek gwarancyjny powinien towarzyszyć odkurzaczowi. No i co tutaj jest jeszcze na końcu? Gwarancja un anno, rok sono esclusi della garanzia. Gwarancja nie obejmuje i carboncini del motore, czyli szczotki węglowe silnika. Attenzione a sostituirli almeno ogni anno. Trzeba pamiętać o ich wymianie co roku. I le spazzole di settola, czyli nie obejmuje też ssawek tymi z włoskami, jak zużyją się włoski. La garanzia decade nel caso che l'aspirapolvere sia stato utilizzato con voltaggio diverso, czyli gwarancja przepada w przypadku, gdy odkurzacz był używany przy innym napięciu, o sia stato manomesso da persona non appartenente alla nostra ditta, albo był w jakiś sposób manipulowany czy modyfikowany przez osobę nienależącą do naszej firmy. Per eventuali riparazioni inviare l'aspirapolvere o le parti di esso da riparare Portofranco alla nostra sede.
W razie jakichkolwiek napraw przesłać odkurzacz lub części do naprawy za opłatą pocztową do naszej siedziby per la restituzione sarà inviato porto assegnato, czyli zwrot nastąpi za zaliczeniem pocztowym. Alle riparazioni effettuate a domicilio verrà aggiunta la spesa di trasferta del personale. W przypadku napraw przeprowadzanych w domu doliczona zostanie opłata za przejazd personelu. No i jest tutaj jeszcze logo Elettrodomestici, czyli elektryczne urządzenia domowe Queen Lux Milano Via Manzotti. Patrzyłem troszeczkę, czy znajdę jakieś inne urządzenia marki Queen Lux i tak naprawdę znalazłem ich bardzo niewiele. Jeszcze kilka podobnych odkurzaczy, znalazłem jakieś froterki Queen Lux, znalazłem takie malutkie szczotki z silniczkiem czy z jakimś tam odkurzaczem, takie małe ręczne odkurzaczyki, coś w rodzaju radzieckich odkurzaczyków Yeti Rock, również marki Queen Lux. Znalazłem jakiś inhalator, masażer, jakąś krajalnicę, takie mniej więcej urządzenia, jakie u nas w owym czasie wykonywane były w zakładach Predom Zelmer. Natomiast nie znalazłem dużo historii tych odkurzaczy, czy w ogóle tych urządzeń Queen Lux. Jeżeli uda nam się zdobyć jeszcze jakieś inne urządzenia tej marki, to spróbuję troszeczkę intensywniej, troszkę bardziej poszukać, kiedy ta firma powstała, jak długo pod tą marką były wykonywane, czy powstawały różne urządzenia. Mam wrażenie, że to, co znalazłem, pochodziło mniej więcej gdzieś z przełomu lat 60. i 70. To jest właściwie wszystko, tak jak powiedziałem, instrukcję zeskanuję i link do tego pliku PDF umieszczę w opisie tego nagrania. No a ja bym proponował teraz, żebyśmy poszli wypróbować ten odkurzacz wreszcie u mnie w domu. Tutaj możemy jeszcze raz rzucić okiem na cały ten ładny komplet łącznie z walizką i zestawem akcesoriów. No a ja biorę się teraz za odkurzanie i spróbuję wykorzystać kilka z tych różnych elementów. No muszę powiedzieć po tym teście, że odkurzacz naprawdę działa bardzo ładnie, wygodnie się nim odkurza. Warto oczywiście na koniec zajrzeć do worka na kurz, czyli do Sacco Raccoli Polvere, żeby zobaczyć, jaki jest faktyczny efekt tego odkurzania. No, widać, że udało się trochę z tego dywanu i z podłogi odkurzyć. Co prawda niedawno testowałem dokładnie tutaj odkurzacz Zelmer 268 i większość tego brudu już wtedy odkurzyłem. Ale i teraz jest tutaj w worku na kurz całkiem niezły dorobek, co w sumie potwierdza, że odkurzacz Queen Lux jak najbardziej nadaje się do sprzątania. Tutaj jeszcze przyznaję, że chętnie coś bym zrobił z tą walizką, bo ona być może w transporcie w tej paczce, a może wcześniej, tak jak już wam pokazywałem, bardzo się tutaj zgniotła na rogu. Ale wypychanie jej tutaj od środka niewiele daje, bo to już jest dość skutecznie tutaj wgniecione. No chyba po prostu tak to zostawię, wezmę tylko szmatkę i troszkę ładnie tę walizkę z zewnątrz wyczyszczę. Może pomogłoby, gdyby ją troszkę na dłużej zostawić gdzieś tutaj wypchaną od środka czymś, ale też nie jestem pewien. No na razie w każdym razie będzie to musiało pewnie tak pozostać. Ważne, żeby już tutaj bardziej na to nie naciskać. A ja bardzo wam już za ten dzisiejszy odcinek dziękuję. Myślę, że była to na swój sposób taka gratka, no bo jednak wcale nie mamy tutaj często okazji obejrzenia starych włoskich urządzeń. Bardzo dziękuję Jackowi za wypożyczenie
tego odkurzacza do obejrzenia tutaj na kanale. A ja powiedziałem wam chyba źle na początku, że jest to jedyne włoskie urządzenie, które mam tutaj w warsztacie czy w kolekcji, bo przecież już kilka miesięcy temu dostałem od Stefana z kanału Roboty na dachu, jeszcze raz bardzo za to dziękuję, taką starą froterkę marki Radio Marelli. Ja troszkę o niej zapomniałem, a w każdym razie zapomniałem, że jest to też włoskie urządzenie. Ona stoi u mnie z boku w kolekcji starych froterek i będę musiał ją teraz wyciągnąć i bardzo chętnie zrobię też o niej odcinek, skoro już wzięliśmy się za takie włoskie urządzenia. A ta froterka Radio Marelli jest nie tylko włoska, ale w dodatku pochodzi też z Mediolanu, dokładnie tak samo jak ten nasz oglądany dzisiaj odkurzacz Queen Lux Turbo Jet, także bardzo fajny zbieg okoliczności. No i okazuje się jednak, że te włoskie urządzenia nie są tutaj takie do końca obce i że już niedługo będziemy mieli okazję też obejrzeć kolejne włoskie urządzenie, zresztą z bardzo ciekawej firmy, bo Radio Marelli akurat czy historia Radio Marelli jest dosyć dobrze opisana, jest znana i będzie można o tym dużo powiedzieć. Niestety o historii tych fabryk i urządzeń elektrycznych Queen Lux z Mediolanu dużo informacji nie znalazłem. Jak długo ta firma istniała, kiedy powstała, do kiedy pod tą marką produkowane były urządzenia, tego jeszcze nie wiem, ale postaram się coś jeszcze tej marki zdobyć, poszukać troszkę więcej informacji o tym. Ja pakuję teraz całe to urządzenie z powrotem do walizeczki i do kartonu. Niebawem ten odkurzacz wróci do właściciela, czyli do Jacka, a my mamy tutaj jeszcze bardzo dużo urządzeń do obejrzenia, więc mówię tylko krótko na koniec. Dziękuję i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!